I byłam u spowiedzi u takiego księdza, który potem siedział w więzieniu za głoszenie właśnie przeciwko aborcji, takiej jednoznacznej i tak dalej. Ksiądz zresztą w pokazaniu tu na Żoliborzu został zamknięty. I jak poszłam do spowiedzi i właśnie ten, a co ty dziecko robisz? No ja taka byłam smarkata, jeszcze 18 lat nie miałam na tym pierwszym roku studiów. A ja mówię, że ja studiuję medycynę, na pierwszym roku jestem. A on mówi tak, to musisz mi teraz, tu i teraz przyrzec, że nigdy w życiu nie przyłożysz ręki do przerwania ciąży. A jak już będziesz w Warszawie, to mnie odwiedź. W końcu dostałam propozycję pracy w Warszawie, tak dość nieoczekiwanie, mówiąc szczerze. To był koniec 78 roku. No i postawiłam wtedy warunek, że owszem, tak, ale ja nie znieczulam do przerywania ciąży. Po prostu. No i jakby to zostało zaakceptowane. I zresztą ciekawa historia, dlatego że w tym szpitalu, w którym zaczęłam pracę, czyli w szpitalu Orłowskiego, natychmiast zostałam skierowana na blok ginekologii do znieczulania. No i oczywiście konfrontacja dość szybko była, że poproszono mnie o znieczulenie do przerwania ciąży. Powiedziałam, że ja tego nie robię. Nie było problemu, poszukali innego anestezjologa, ale od tego czasu zaczęli się koledzy zastanawiać, dlaczego ona tego nie robi. Jak ktoś pytał, to ja mówiłam. I jak odchodziłam ze szpitala w 90 roku, w połowie, do urzędu wojewódzkiego na dyrektora Wydziału Zdrowia, to w tym szpitalu już się nie robiło. Sierpień 80 roku i porozumienia gdańskie. No i oczywiście trzeba było się wziąć i zorganizować coś. Jeszcze wtedy nie mówiło się Solidarność. W każdym razie 4 września żeśmy się zebrali w 34 osoby w szpitalu moim i założyliśmy niezależny, samorządny związek zawodowy pracowników szpitala imienia profesora Witolda Orłowskiego. Tak on się wtedy nazywał. Na tyle nasz związek niezależny, samorządny w szpitalu był wczesnym, że to 4 września już się zaczęło, że mieliśmy bardzo... Potem, kiedy już była rejestracja, tam nadawane numery komisjom zakładowym, mieliśmy, nie pamiętam, który to był numer, ale jeden z pierwszych, można powiedzieć. A no, my mieliśmy w szpitalu wątpliwości, czy to jest aby to samo, co w Stoczni i w Gdańsku, czy żeby, broń Boże, jakiejś schizmy, nie podłączać się do jakiejś schizmy. I kolega zadzwonił do Lecha Wałęsy, żeby zapytać, czy to jest... ta prawomyślność tego Mazowsza jest akceptowana. A na to Lech mówi tak, oczywiście, że tak, ale najlepiej to, żeby ktoś od was przyjechał na zebranie międzyzakładowych komitetów założycielskich do Gdańska 17 września. No i kto? Ja pojechałam z koleżanką, zresztą pielęgniarką taką ze szpitala, z OJOM-u. No i miałyśmy okazję widzieć to całe zebranie tych wszystkich ludzi, którzy no, byli idolami całej Polski wtedy, że pamiętam, pan Karol Modzelewski mówi, on zaproponował nazwę Solidarność dla związku. No, pan Jan Olszewski też był na tym spotkaniu. Pan Tokarczuk krzyczał, jak będziemy, damy się podzielić, będzie wiele związków, to się powybierają nas jak ryby z ssaka. I wtedy zapadła decyzja, że będzie jeden związek i że się będzie nazywał Solidarność. No byłam przy narodzinach Solidarności, można powiedzieć, że byłam. Wszyscy podostawali podwyżki już, no bo tak było zapisane w porozumieniach, ale tak zwana budżetówka, która nie strajkowała, to nic nie dostała jeszcze. Jest listopad już 80 roku, służba zdrowia, kultura, oświata, nic, zero. Tam był jakiś strajk w Warszawie komunikacji w naszej intencji, no bo solidarnościowo, no to jak my nie możemy, bo zresztą przy pisaniu Statutu Solidarności też brałam udział
I muszę powiedzieć, że myśmy, pracownicy służby zdrowia, zadbali o to, żeby nie było dla nas prawa do strajku w statucie związku, w tym pierwszym. No i nagle zapraszają przedstawicieli z całej Polski do Gdańska na rozmowy w sprawie podwyżek dla służby zdrowia. I znowu też ja reprezentowałam Warszawę i Mazowsze na tym strajku, bo to potem się okazało, że to, co nam zaproponowano, to były jakieś ochłapy, które się nie nadawały w ogóle do akceptacji, w związku z czym postanowiliśmy, że my zostajemy. To zostajemy, aż się rząd namyśli, żeby nam... I w sali herbowej Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku okupowaliśmy ją przez 11 dni i nocy. Aż został zmieniony minister, przyjechał następny. Naszym negocjatorem w tych rozmowach był Lech Kaczyński i właśnie wtedy go poznałam. I od tamtego czasu była znajomość i przyjaźń też z Lechem Kaczyńskim. I no, można powiedzieć, że się wtedy zawiązała ogólnopolska sekcja ochrony zdrowia Solidarności, no, w wyniku czego potem ten bank leków i znowu sprowadzanie leków do Polski, dystrybucja ich. No, byłam główną osobą, której ja miałam takiej wielkości upoważnienie od Lecha Wałęsy do odbierania przesyłek wszelkich w firmach spedycyjnych, tam gdzie te przesyłki z lekami przychodziły. I było tak, że na początku jak nasi rodacy za granicą się dowiedzieli, że w Polsce brakuje leków, to zaczęli zbiórki robić, zanim to zaczęło funkcjonować tak, jak założenie było, żeby to były określone według listy leki. To najpierw trzeba było całe tony przywracać tych leków w tych magazynach, sprawdzać ich termin ważności, jakoś tam do określonych szpitali wysyłać, ale to nie było to, o co chodziło. Tak naprawdę, jak stan wojenny się zaczynał, to ja nie zdążyłam odebrać z lotniska 6 ton leków, tych już właściwych. Po prostu zaczął się stan wojenny, nie wiem, co się z tymi lekami stało. W każdym razie już to zaczynało powolutku funkcjonować. Tyle tylko, że w większości to były leki te, które no, były ze zbiórek. No, na przykład jak była jakaś jedna partia duża z bardzo krótkim terminem ważności, no to występowaliśmy do Instytutu Leków po to, żeby zbadać i ewentualnie wydłużyć termin ważności tych leków. No krótko mówiąc, żeby się nic nie zmarnowało, ale też no, zawiązały się wtedy właśnie ta sekcja ochrony zdrowia się zawiązała i potem w wyniku tego właśnie spotkałam księdza Jerzego. Właśnie przez Alinę Pieńkowską, przez Bank Leków. No i przez to, że ona była matką chrzestną sztandaru w Hucie Warszawa. To tak się wszystko zbiegło. No tak, ja myślę, że tak jak dla nas wszystkich, to był pierwszy możliwy moment, kiedy ludzie poczuli, że razem coś znaczą i że mogą być razem. I to, że on zupełnie, można powiedzieć, przypadkiem stał się tym duszpasterzem na strajku w Hucie Warszawa, ale to był taki czas, kiedy myśmy potrzebowali być razem i poczuliśmy, że w jedności, w masie można nawet powiedzieć, ale w tym, że jesteśmy razem, jest siła. No i razem, no to i z księdzem Jerzym, i z każdym, kto podobnie myśli, z każdym, kto podobnie chce, no znowu, dla Polski dobrze. Solidarność to było coś niesamowitego zupełnie, a to było naturalne, że ksiądz Jerzy z taką osobowością, jaką był, że się znalazł wśród nas jako jeden z nas po prostu. A jeszcze dodatkowo autorytet, no bo też wykazał się nie dość, że jest równy jak my, to jest jeszcze, ma coś do zaoferowania, ma coś do przekazania, ma te swoje właśnie pouczenia
o miłości, o godności. Ale to, że był wśród ludzi Solidarności, to jest coś absolutnie oczywistego. No ikoną, to może złe słowo, Solidarności był, ale nie, no był jednym z nas, był jednym z nas, był człowiekiem, któremu można było ufać, który miał coś do przekazania, który myślał o każdym człowieku, nie o ludziach, o każdym człowieku oddzielnie i któremu zależało na przyszłości, w tym momencie już społeczeństwa, żeby ludzie byli sobie bliscy, no i żeby i Polski, że choćby przez to, że nam to szkolenie zorganizował. Wiedział, co jest dobre, co złe, po prostu. Bo są potrzebne takie wzorce. On w gruncie rzeczy był młodym człowiekiem, miał 37 lat, jak został zamordowany, a tak jednoznacznie ukształtowanym człowiekiem był. Tak jednoznacznie umiał odróżnić dobro od zła i kierować się dobrem. I jeszcze innym nakazywać to. Zło dobrem zwyciężaj. Nie daj się zwyciężyć złu.